Jedna z najbardziej oczekiwanych gier wreszcie pojawiła się na PlayStation 4. Sony postanowiło pożegnać się z konsolą z przytupem i przygotowało silny line-up na koniec życia konsoli. Jednym z tytułów jest The Last of Us Part 2. Zawirowania wokół gry zupełnie mnie ominęły. Staram się nie śledzić trailerów, gameplayów i aferek, jakie towarzyszą produkcji, aby się nie uprzedzić od samego początku, więc zdanie, jakie mam na temat tej gry w tejże recenzji, jest moje, a nie większości z Metacritica czy YouTube'a. 7 lat temu Naughty Dog przedstawiło nam zupełnie nowe IP, postapokaliptyczny świat opanowany przez wysoce zakaźnego grzyba, który przemienia ludzi w bezmózgie zombie. W tym świecie obserwowaliśmy zmagania Joela i Ellie, którzy przemierzają pół Stanów, aby dotrzeć do bazy świetlików. Historia była bardzo dobra, pełna niezapomnianych wydarzeń, a twórcy kazali nam czekać na sequel niemal całą generację konsoli. I wreszcie możemy zapoznać się z dalszym ciągiem przygód Joela i Ellie. Minęło 5 lat od wydarzeń w części pierwszej. Ellie i Joel zamieszkali w Jackson. Pomimo panującej wokół epidemii, wszyscy starają się żyć w miarę normalnie. Splot wydarzeń sprawia, że Ellie rusza do Seattle w poszukiwaniu zemsty na grupie zwanej Wilki. Tym razem bohaterka w większej części będzie podróżowała sama, choć od czasu do czasu będą jej towarzyszyć też inne postacie. Nie zabraknie retrospekcji, jak i w którymś momencie możliwości zagrania bohaterem po drugiej stronie barykady. Podczas podróży przyjdzie nam walczyć nie tylko z zarażonymi, ale także z ludźmi, którzy często są gorsi od panującej epidemii. Historia przez niemal całą grę jest niezła, choć nie aż tak dobra jak w części pierwszej. Problemem Last of Us Part 2 w kwestii fabularnej jest to, że w zasadzie w wielu aspektach powiela dużo motywów z części pierwszej. To kolejny raz gra drogi. Wydarzenia, które napotyka Ellie, znów bazują na postaciach, które zaczynamy lubić, a które zaraz giną w brutalny i niespodziewany sposób. Nie jest to złe, bo podobnie jak w życiu takie rzeczy się zdarzają, jednak pomimo, że gra chce wprowadzić spory realizm w opowiadanej historii, pod kątem mechaniki i gameplayu grze za bardzo to nie wychodzi. Mogą też sapać osoby nieprzepadające za LGBT i wojującymi feministkami, bo w grze jest tego dużo. Postacie męskie zostały zepchnięte gdzieś na dalszy plan. Niezbyt rozumiem, czemu Naughty Dog uparło się na zrobienie historii o silnych kobietach w przenośni i dosłownie. Jeśli miało to być coś w stylu Uncharted Lost Legacy, wyszło, no cóż, tak sobie. Nie jestem męską, szowinistyczną świnią, nie mam nic do LGBT, ale miałem wrażenie, że podkreślanie siły kobiecych postaci, ich determinacji i umiejętności radzenia sobie w każdej sytuacji jest po prostu za dużo. W tej grze męscy wojownicy to tacy, którzy wcześniej czy później dostaną kulkę w czachę albo nóż w gardło i nie chodzi mi o to, że to źle, ale patrząc na pierwszą część, gdzieś przesunięto środek ciężkości fabuły na wojujące panny. W połowie gra chce nam przedstawić drugą stronę konfliktu i jest to okej. Poznajemy inne spojrzenie na historię, inne motywacje, uczłowieczamy zło, co powinno powodować w nas, jako w graczach, mieszane uczucia odnośnie motywacji jednej, jak i drugiej strony. I owszem, tak jest. Tylko dlaczego bohaterka, która nie doznała tej historii z drugiej strony, reaguje, jakby to wszystko wiedziała? Czemu po wyrżnięciu dziesiątek, jeśli nie setek przeciwników w imię zemsty, nagle stwierdza, że przemoc rodzi przemoc. Okej, wyrżnęłam wszystkich, których kochałaś, a może teraz się zaprzyjaźnimy i upieczemy wspólnie kartofla w ognisku i zaśpiewamy Kumbaya. Naughty Dog, co się tutaj stało? Mam pewne wrażenie, jest to jedynie moja teza, że oryginalnie gra miała inne zakończenie, ale nagle się okazało, że delikatna, sympatyczna Ellie stała się pełnoprawną psychopatką, przy której Hannibal Lecter to przedszkolak. Możliwe, że próbowano to złagodzić i zrobiono alternatywne zakończenie, przy oglądaniu którego ciśnie się na usta WTF. Końcówka jest całkowicie absurdalna i oderwana od rzeczywistości, a przecież wystarczyłaby prosta rzecz, aby gracz zdecydował: zabij czy oszczędź i już. Sami decydujemy, czy chcemy, czy nie. Może i to by było nawet ciekawszym eksperymentem niż pasywne obserwowanie dziwnych wydarzeń, na które nie mamy wpływu i z którymi się po prostu nie zgadzamy. Ponownie gra oferuje granie w trybie stealth. Tutaj w zasadzie nic się nie zmieniło. Nadal mamy możliwość widzenia uchem przeciwników, ale ja wam tego nie pokażę, bo w sumie nie używam takich dziwactw podczas rozgrywki. Dla mnie to bezsensownie ułatwia samą grę. Poza tym autorzy dodali motyw czołgania się. Zachodzenie przeciwników od tyłu, dziabanie ich nożem jest początkowo bardzo satysfakcjonujące, ale tutaj wychodzą kwiatki typu:
dość licha inteligencja ludzkich przeciwników. W niektórych sytuacjach zabijałem po 5-6 typów, stojąc dokładnie w tym samym miejscu w wysokiej trawie i punktując jednego za drugim, tworząc ładny kopczyk z ciał. Innego podejścia potrzebują zarażeni, choć tutaj czasami jest łatwiej, bo ci poruszają się po ustalonych ścieżkach, a ci bardziej wymagający są ślepi, więc łatwiej zachodzić i punktować. Psychopatyczna Ellie niczym rasowy seryjny morderca podrzyna gardła kolejnym przeciwnikom bez cienia skrupułów i niestety tutaj wkrada się schematyczność. W zasadzie każda walka to ten sam sposób na rozwiązanie i po jakimś czasie zaczynałem ziewać. Wcześniej może nie było to tak widoczne, bo część pierwsza miała mniej walki przeciwników. Tutaj w połowie gry czajenie się na kolejnych grzyboludzi czy sekciarzy po prostu nużyło. Jeśli znudzi nam się mozolne łażenie za grzybami, można wyjąć gnata i postrzelać, co oczywiście momentalnie spowoduje aktywowanie wszystkich dookoła. Pomysł z bronią białą i unikami w bliskim starciu powrócił. Każda z nich ma ponownie określoną niewielką wytrzymałość. Później będzie można z zebranych śmieci zrobić jej upgrade, zwiększając trwałość. Strzelanie w przeciwników z pistoletu jest szybsze, choć oczywiście mniej efektywne, ale po jakimś czasie bawiłem się lepiej strzelając niż dziabiąc nożem. Co prawda później w grze dostajemy łuk oraz kuszę i walka na dystans tym orężem jeszcze bardziej podnosi satysfakcję z sadzonych headshotów. Nie zabrakło zbierania przeróżnej maści śmieci. W zasadzie to dokładnie tych samych rzeczy co poprzednio, dzięki którym będziemy mogli tworzyć apteczki, bomby, strzały do łuku czy tłumiki do pistoletów z butelek po Pepsi. Lizanie ścian pozwoli nam odblokować kolejne segmenty perek, znaleźć piguły do ulepszenia postaci, jak i śrubki do ulepszenia broni. I mam tutaj pewne zastrzeżenie, bo podnoszenie skilli nie jest zależne od tego, jak jesteś w czymś dobry, ale od tego, jak dokładnie niuchasz kąty. Jeśli nie jesteś z gatunku niuchaczy, część perek nie odblokujesz i nie odblokujesz pełnego potencjału bohaterki. Oczywiście tak też się da grać, ale sam pomysł, aby uzależnić skill od szukania jest dość kontrowersyjny. Oczywiście nie zabrakło całej tony listów, karteczek opowiadających wzruszające i chwytające za serce historie ludzi odciętych od świata przez epidemię. Autorzy starali się dorzucać trochę rzeczy urozmaicających opowieść, a to sobie popływamy samodzielnie łódką, znajdą się króciutkie segmenty z celowniczkiem na szynach, czy pośmigamy na koniu. Jednakże pomimo tych ozdobników, z racji, że Seattle oferuje mapki obfite w przeróżne sklepy, domki, domeczki i domostwa, zaczyna się zdłużyć. Zwiedzanie kolejnych sklepów, chałupek poza doznaniami estetycznymi nie przynosi nic, chyba że kilka śmieci do zrobienia kolejnych rzeczy. Owszem, zdarzą się kabury czy nowy gnat, ale jest to dość rzadkie. Dymanie do kolejnego, fajnie dodam wyglądającego domku, finalnie prowadzi do znalezienia butelki i szmatki, których często nawet nie weźmiesz, bo masz już ich za dużo w ekwipunku. Z podobnym problemem zresztą borykał się Days Gone. Osobny akapit pozostawiłem brutalności. Nie mam nic do niej, nawet lubię ją w grach, choć trzeba przyznać, że The Last of Us Part 2 epatuje nią dość często. Ulubionym sposobem zabójstwa Ellie jest wbijanie noża w gardło i obejrzymy taką scenkę nie raz i nie dwa, zarówno w samym gameplayu, jak i cutscenkach. Z jednej strony można to usprawiedliwić, bo zachowania ludzkie w obliczu apokalipsy są zazwyczaj przedstawiane w taki sposób przez różne filmy. Z drugiej jednak pierwsza część miała tego mniej i dozowała brutalność tak, aby zrobiła większe wrażenie. Tutaj w pewnym momencie dopada nas znieczulica i oglądanie kolejny raz jakiejś sceny z wypruwaniem flaków przestaje robić wrażenie. Oprawa graficzna to mistrzostwo świata. Można postawić Last of Us Part 2 obok takich kos graficznych jak God of War czy Horizon. Twórcy przeszli samych siebie, bo Seattle, które odzyskała natura, wygląda obłędnie. Zadbano o dziesiątki fantastycznych detali. Każdy domek, każda miejscówka opowiada historię. Przejście się po pokojach pozwala poznać zamieszkujących je ludzi, ich hobby, zainteresowania oraz jak potoczyły się losy po wybuchu epidemii. Na przykład taki pokój Joela. Wiem, że to
dom z jednej z głównych postaci, ale pozostałe chałupy wcale od niego nie odbiegają. Joel zaczął interesować się struganiem z drewna figurek. Na stole znajdziecie zdjęcia referencyjne tego, co chce wykonać, jakieś szkice, jak i niedokończone i ukończone projekty. I niemal tak jest z każdym pokojem w każdym domu. Jedna z bohaterek interesuje się anime i mangą i bez najmniejszych wątpliwości będziesz mógł zidentyfikować jej hobby. Chyba nie było ani jednej gry dbającej tak o detal świata przedstawionego. Miejscami zatrzymywałem się w jakiejś miejscówce, aby chłonąć klimat. W jednej lokacji unosi się reklamówka niesiona wiatrem. Niby bzdura, a jednak ktoś ją tam umieścił. Ilu graczy ją zauważy? Pewnie promil. Patrząc na skąpane w deszczu Seattle, zarośnięte przez krzaki i drzewa, myślę, że The Last of Us Part 2 ma topowy, jeśli nie najlepszy level design w grach. Poprzeczka została ustawiona szalenie wysoko. W parze z lokacjami idą postacie. Tutaj to najwyższa półka. Emocje przez nie wyrażane nie pozostawiają wątpliwości, co czują i co chcą nam przekazać. Po prostu piękne. W przypadku tej gry możemy tutaj mówić o hiperrealizmie, co niestety powoduje, że gra trochę zjada własny ogon, bo przez to wychodzą o wiele bardziej niedociągnięcia. Na przykład powtarzające się wielkie babsztyle z kilofami, które wyglądają identycznie, co nie je tam klonują. W innej grze byś tego nie zauważył, ale tutaj jest to wyjątkowo uwypuklone. The Last of Us Part 2 w mojej opinii wypada słabiej niż część pierwsza. Powiela schematy, które 7 lat temu zachwycały, a dziś możemy jedynie wzruszyć ramionami. Mam wrażenie, że braki w mechanikach i gameplayu starano się tuszować wątkami LGBT i wysoką brutalnością, która dodatkowo ma skierować dyskusję o grze na inne tory. Czy byłem zawiedziony rozgrywką? Zdecydowanie nie. Podobała mi się historia opowiedziana z różnych perspektyw, choć miejscami raziły dziury fabularne i niezbyt przemyślane czasami działania bohaterów, a wreszcie dłużyzny. Bo gra jak na narracyjną singlową opowieść jest bardzo długa, mnie jej ukończenie zajęło 25 godzin. Niestety miałem wrażenie, że miejscami jest zwyczajnie sztucznie rozciągana. Bardzo często łapałem się na tym, że wolałem segmenty eksploracyjne niż te oparte na akcji i mordowaniu. A pod koniec gry już nerwowo zerkałem na zegarek, ile jeszcze to może trwać. Uważam jednak, że The Last of Us Part 2 godnie żegna się z PlayStation 4. Naughty Dog udowodniło, że jeśli chodzi o oprawę, nie ma sobie równych i jest w ścisłej czołówce deweloperów. Historia wprowadziła pewne permanentne zmiany, które dla niektórych będą nie do przełknięcia. Jednak mimo to warto poświęcić Eli te 25-30 godzin i przeżyć przygodę w opanowanym przez grzyboludzi Seattle. Polecam.